Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jadę do ciekawej miejscowości, do miejscowości o najkrótszej nazwie w Holandii, której teraz jeszcze nie zdradzę. Aby to uczynić, jadę teraz na dworzec w Groningen, udaję się do miejscowości Boutenpost, a następnie jadę sobie rowerem do tej miejscowości. A jechać będę przez rejon Fryzji, która to Fryzja jest ogólnie wyśmiewana przez Holendrów w mowie potocznej. Coś w rodzaju ściany wschodniej u nas, czyli taka niby Holandia B. Także zobaczymy, jak to się przekłada w praktyce, jak ta Holandia B wygląda w porównaniu do znanych nam rejonów naszego kraju. Także zapraszam. Welkom in de stoptrein Groningen, Leeuwarden. No dobra, jestem w tym Boutenpost całym. No i teraz stąd będę jechał do miejsca docelowego przez Fryzję, tak jak mówiłem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, bo tutaj taka dziura trochę jest. Nie ma takiego centrum jako takiego. Spodziewałem się kościółka, ryneczku, a tutaj nie ma. Takie są po prostu domy mieszkalne tylko. Także zaraz sprawdzę aplikację Here We Go, jak jechać. No i będę jechał. No i wyjeżdżam z Boutenpost i taka refleksja, proszę zauważyć, że poza miastem, w strefie niezabudowanej, jeździ się tutaj 60 na godzinę i uważam, że na takich wąskich drogach jest to wystarczająca prędkość dla samochodu. Jesteśmy we Fryzji, a skoro tak, to wypada pokazać krowę, no bo jak legenda głosi, prowincja znana z krów. No to proszę. Na rozstaju dróg we Fryzji rąbek tajemnicy został już uchylony, jak ktoś uważnie czytał. Muszę powiedzieć, że taka atmosfera jest trochę taka wiejska, bo nawet zapachy o tym świadczą. Niestety nie mogę ich Państwu w pełni przekazać, więc jedynie powiem, że pachnie kupą. Jedziemy nadal przez Fryzję w poszukiwaniu tajemniczej miejscowości. Tutaj takie pokażę ujęcie 360, żeby pokazać, jak to wygląda płaskość. Tu jest wszystko płaskie w Holandii, jak wiemy. No więc bardzo proszę, oto właśnie Fryzja.
Holandii B, bo jak na Holandię, to ta droga no jest zaniedbana, co nie? Pobocze takie żwirowe, nie ma linii dla rowerków świętych, droga taka, no nie jest mega z dziurami, ale trochę jest. Fajnie jakby u nas były tak bardzo zaniedbane drogi, nie? I takie wsie zapadłe, dechami zabite. Już jestem bardzo blisko. Jadąc taki biedny, zmordowany, trafiłem na taki oto przybytek. Lody. Można je kupić sobie samemu. Wrzuca się tutaj do kasy. Jest lodóweczka. Bardzo proszę. Skorzystałem oczywiście z tego. Jak najbardziej. Tutaj chyba to należy do tych ludzi z tego gospodarstwa. Kasy fiskalnej nie potrzeba, prawda? Celem dzisiejszej mojej podróży jest miejscowość E. Albo EE. Jest to chyba najkrótsza nazwa miejscowości, jaka ma sens, prawda? Bo jednoznakowa nie ma sensu, a dwuznakowa jest zabawna, gdy są dwa takie same znaki, co nie? Więc dlatego tu przyjechałem i chcę rozstrzygnąć, jak się wymawia prawidłowo, ale nie wiem, czy ktoś mi powie. No i jadę sobie przez tą miejscowość E albo EE. Chciałem zauważyć, jak już tutaj takie są już ekskluzywne te drogi, słuchajcie. Cegiełka, w ogóle masakra. No i tak ładnie tutaj jest, to jest niby wieś. To ma, ta miejscowość ma status wsi, chciałbym zauważyć, więc jak na Holandię B, to masakra, nie? Dobrze jakby u nas tak wyglądały wsie. Lecimy dalej. Jakoś w stronę centrum proponuję. O, teraz zobaczyłem kątem oka, że jeśli chcę jechać w stronę centrum, to trochę inaczej muszę, więc zawracam na tym małym, dziwnym rądku. No ładnie tu, prawda? Bieda aż piszczy. Z tego co widzę, nie? Ciągle przypominam, że jesteśmy na wsi. Fryzyjskiej wsi. No takiej większej oczywiście, ale mimo wszystko nie chce mi się właściwie mówić na temat porównania z prowincją u nas. Samo centrum miejscowości E. Tak mi się wydaje przynajmniej. Za chwilkę sobie usiądę gdzieś tam koło tego kościoła i zapodam pogadankę na temat miasta. Albo nie, zapodam ją teraz. Miejscowość E położona jest we Fryzji na północ od jej stolicy Leeuwarden. Ten kościół myślałem, że został zbudowany w 1220, bo tak w Wikipedii napisali o jakimś kościele protestanckim, reformowanym, ale jak było widać 1869. W tej miejscowości mieści się Muzeum Lnu. Muzeum Lnu, także postaram się je znaleźć, ale podobno ono ma status prywatnego, więc różnie to może być. Zobaczymy. Co jeszcze o miejscowości E ciekawego? No, że ma nazwę E, więc jest to nazwa dość nietypowa, ale najważniejsze jest to, że tutaj jest ta oto ławeczka. Ja na niej sobie siądę odpocząć. No i już siedzę na tej wspaniałej ławeczce. No więc sprawdziłem informacje dalsze o miejscowości E. Jest ten kościół z 1220, ale nie wiem, czy to jest ten. Zaraz go obejdę dookoła, zobaczę. No ten, nie? Ja tutaj obok niego siedzę. I jeszcze jest jedna informacja, no taka, że tutaj jest to Muzeum Lnu, ale o tym już chyba mówiłem, więc właściwie już nie ma nic interesującego o tej miejscowości. A, że tutaj są różne typy farm podobnież. Tylko nie wiem, jakie to mają być typy tych farm. Pewnie jedna od krów, druga od koni, a trzecia od zboża, to nie? No i także objadę sobie tą miejscowość, może coś jeszcze pokażę i będę wracał do Groningen. Okazało się, że kościół zbudowany w 1250, a w 1581 przeszedł pod władanie protestantów, z tego co tam jest napisane.
I chciałbym też zauważyć, że tutaj wokół wszędzie mieszkają ludzie. Także w takich warunkach mieszka się na prowincji w Holandii. Udało mi się znaleźć Muzeum Lnu. No, metropolia nie jest aż taka wielka, żeby był to problem. Także trzeba wejść w tą oto uliczkę, która się tu zaraz wyłoni. O, właśnie się wyłoniła. I tam właśnie pójdę. No i w Muzeum Lnu, jak to mówią, pocałowałem klamkę, bo gesloten. No i trzeba się umawiać na jakieś specjalne pokazy. Więc przypuszczam, że to dla jakichś grup wycieczkowych, a dla mnie samego to raczej drogawo będzie. No i w sumie będą pokazywać, jak się tłucze len. Nie wiem, czy to takie super ciekawe. Wracam już powoli z do Bautenpost, po to, żeby wziąć pociąg do Groningen. Więc wycieczka po Fryzji jest zakończona. Można zatem pokusić się o małe podsumowanie. No jak wypada porównanie holenderskiej prowincji z prowincją naszą, rodzimą, polską? Wypada niekorzystnie dla Polski, jak się możemy domyśleć, bo to, co widzieliście na całym filmie, to nie były jakieś wyselekcjonowane, ekskluzywne kurorty, tylko to była naprawdę najbardziej zapadła z zapadłych holenderskich prowincji. Więc to daje dużo do myślenia. To jest pierwsza charakterystyczna cecha. Druga, no to na przykładzie tego miasteczka można było zobaczyć, jak wyglądają takie malutkie mieścinki tutaj w Holandii. I naprawdę takich malutkich mieścinek jest tutaj co 10-15 km. Wszystkie są w stanie niezniszczonym od wielu, wielu lat, set lat nawet. Żadne bomby tu nie spadały, a i to się wszystko przekłada. I jeszcze bardzo miła cecha. Prawie każda osoba, która mija mnie na rowerze, mówi do mnie dzień dobry albo cześć. Co po holendersku brzmi chuj, więc tak troszkę inaczej niż u nas. Ale zawsze się cieszę, że tak mówią. Także cóż, to chyba koniec tego filmiku. Do zobaczenia w następnym. Jeszcze zapomniałem dodać jednej ciekawej informacji na temat które to miasto zbudowane jest na terpie. Terp, czyli taki pagórek wzniesiony przez ludzi w średniowieczu w Holandii, która jak wiemy jest cała płaska, po to, żeby chronić po prostu przed zagrożeniem przeciwpowodziowym. A tutaj za mną teraz jakiś taki dziwny traktor jedzie, więc ja chyba się odsunę. On jak husaria wygląda trochę, ten traktor. No i pojechał. Także taki to był wykład na temat terpu, więc teraz do zobaczenia w następnym filmie. Nie umiem wyłączyć. Naprawdę.